Prowadzili nas na taką łąkę. Jak dochodziliśmy do tej łąki, to widzieliśmy, że ze wszystkich stron, w kolusieńko tej łąki, prowadzą ludzi. Prowadzą ludzi i w koło obstawione są stanowiska z maszynowymi karabinami. Stało kilku takich, jeden do drugiego, dawaj, dawaj. Wskazywali drogę, gdzie mają prowadzić których i dawaj. Ja nie mam w sobie nienawiści. To nie jest ten człowiek, który mordował, to są inni ludzie. Trzeba o tym pamiętać. Moje dzieciństwo, mogę powiedzieć, było i w takim słoneczku mi się okazuje, takie piękne. Dzieci ukraińskie razem z nami bawiły się, przychodziły święta, odwiedzaliśmy się, byliśmy u nich, śpiewaliśmy ich kolędy. Potem nagle zabraniano dzieciom ukraińskim z nami się bawić. Dzieci przestały przychodzić do nas, już w ogóle, a tak zawsze po tych łąkach brudziliśmy razem. Potem cały czas w domu i gdziekolwiek byliśmy wśród starszych, nas już też tak nie wypuszczano całkiem z domu, to słyszeliśmy rozmowy. Bywało tak, że wyganiali nas rodzice, jak rozmawiali o poważnych sprawach, ale zdarzało mi się, że wlazłam pod łóżko, żeby słyszeć, co rodzice o czym rozmawiają. Cały czas mówili o jakichś morderstwach, mówili o grabieży. Najpierw to rabowali wszystko, ale nie było jeszcze takich morderstw. Dopiero na świętego Piotra i Pawła był taki Polak bardzo jakiś ważny w tej okolicy. Wszyscy go bardzo szanowali i na jego imieniny jechały, bardzo dużo dorożek jechało do niego na te imieniny. Przyjeżdżali koło naszego domu, bo była droga, tak prowadziła. Ja siedziałam jak zwykle na czatach tak zwanych, bo ja albo brat, mama nas ustawiała, musieliśmy patrzeć przez okno, czy ktoś do nas nie idzie. Wszyscy byli tacy jacyś podenerwowani, no ale na drugi dzień dopiero się okazało, że wszystkich straszliwie siekierami wymordowano. Wszystkich na tym przyjęciu. Wszyscy zginęli od siekier i noży. Kolega, mały taki chłopak, 12-letni, który pasł krowy z moim bratem, Władysław mu było na imię, bo to z nimi przyjaźniliśmy się razem, więc pamiętam. On uciekł pod rękę gdzieś temu bandycie, który pilnował w drzwiach, żeby nikt nie wyszedł, więc mordowali w straszliwy sposób. I rano do nas biegli wszyscy, opowiadali rodzicom, co się wydarzyło, że krew chlupotała, tak mówili. Tam zginęli wszyscy. Ten Władziu uciekł i ukrył się w stogu, bo to na wiosnę były kopki gnoju wywożone na pola. I on w tym polu wlazł w ten gnój do środka i przesiedział tam całą noc. Proszę sobie wyobrazić, co znaczy strach, jak rozumiemy strach. To naprawdę był lęk. I ja ten lęk pamiętam po dziś dzień. Rodzice ciągle rozmawiali, przychodzili sąsiedzi, rozmawiali na wieczór, schodzili się do nas, bo u nas była duża piwnica, to nowy dom, to budowali tak jak chcieli. Noce spędzaliśmy tam, ojciec szedł na wartę, a my schodziliśmy na dół z mamą. Dzięki temu myśmy byli przynajmniej, mieli jakąś ochronę, że on wieczór wychodził na tą wartę i wszystkośmy mniej więcej wiedzieli, co się w okolicy dzieje. A tak to siedzieliśmy cały czas w piwnicy, chyba nas 7 osób tam siedziało, ale moja mama była chora na serce i ciągle mdlała potem. Codziennie prawie ją wyciągali i wybijali do góry, żeby się wydostać. Ta atmosfera tego strachu, tego lęku już trwała od dawna, a Ukrainki, które kiedyś się nawet z nami przyjaźnili i w ogóle się spotykali z Polakami, otwierały okna, jak się przechodziło koło nich i wołały: za 3 dni będzie Ukraina, albo że krew Polaków będzie po kolana. Tak krzyczeli do nas przy otwartych oknach. Takie pogłoski
było słychać, że banderowcy się szykują. Już wymordowali całą wieś w Hucie Pieniackiej, a to jest w linii takiej skośnej, prawda, do Palikrów. Bała się już mama zostać w domu. Wszyscy, którzy zostali w naszej piwnicy, się uratowali. Ale te pogłoski były już tak mocne, że mama bała się zostać w piwnicy, bo też wiele ludzi wiedziało, że do nas się schodzą i ukrywają ludzie. Zabrała mnie i brata i poszła z nami do klasztoru, do Podkamienia. I prawie nocą już żeśmy przyszli, to po prostu kościół był wypełniony po brzegi, głowa przy głowie, pełno ludzi. Wszyscy ze strachu tam uciekali i tam się chronili. Wszyscy byliśmy tam, nagle ktoś krzyknął: to nie jadą banderowcy, tylko polskie wojsko jedzie na koniach. Albo ktoś okłamał celowo, albo z niewiedzy też posłyszał gdzieś i powtórzył to. Więc radość zaraz zapanowała, moja mama zaraz nas zabrała. Idziemy do domu. Idziemy do domu, doszliśmy do wsi. Niestety okazuje się, że to jednak banderowcy. Ani się cofnąć, ani co zrobić. Mama mnie cały czas miała na plecach. Calusieńki czas, bez butów byłam jeszcze, do 12 marca było. I zatrzymała się u takiej znajomej Ukrainki, prosiła ją, żeby nas gdzieś schroniła. A idźcie tam do stodoły, tam w stodole już kilka Polaków jest. Rzeczywiście poszliśmy do tej stodoły, była taka piwnica w stodole, weszliśmy tam już było kilka osób i tak przeczekaliśmy do poranku takiego, że już szarzało. Ale nagle było słychać na podwórku strzały. I kobieta, która była z nami, zaczęła strasznie krzyczeć. Była w zmowie z nimi, niestety. I zaczęła krzyczeć, oni weszli, wpadli do tej stodoły, wygonili wszystkich, a mama jednak nie wyszła z nami, została w tych. Więc ta kobieta tam jeszcze jedna jest w czarnym płaszczu. Oni weszli, karabinami nas uderzyli, brata przede wszystkim, tak że on nawet przekoziołkował, strasznie krzyczał, płakał przez całą drogę i prowadzili nas na taką łąkę. Jak dochodziliśmy do tej łąki, to widzieliśmy, że ze wszystkich stron, w kolusieńko tej łąki, prowadzą ludzi. Prowadzą ludzi i w koło obstawione są stanowiska z maszynowymi karabinami. Ja to dzisiaj wiem, że to maszynowe karabiny, wtedy nie wiedziałam, co to jest, ale wiem, jak wyglądają i wiem, co to było. W koło i stało kilku takich, jeden do drugiego: dawaj, dawaj. Wskazywali drogę, gdzie mają prowadzić których i dawaj. Ten krzyk słyszę po dziś dzień. Na łące zaczęło robić się tłoczno, bardzo dużo, cała łąka była wypełniona ludźmi, bo oni i Ukraińców spędzali, wszystkich, nie zostawiali nikogo nigdzie w domu. Potem był przegląd dokumentów. Ukraińców za taki rów wysyłali, mogli iść do domu jak chcieli. Żydów po drugiej stronie ustawiali rowu, takiego przed nami, a tam cała wierchuszka była za nimi, całe to kierownictwo, był taki dom na wzgórku. No i Żydzi byli od nas już oddzieleni, a my byliśmy na samym końcu, mama z nami, na samiusieńkim końcu tej łąki, bo byliśmy jedni z pierwszych przyprowadzeni. Kiedy po prostu ten krąg się tak zacieśniał, sprawdzali dokumenty, wielu ludzi nie miało, jak ktoś nie miał dokumentów, to nawet Ukrainiec musiał zostać tutaj, dopiero potem były sprawdzane przez tych znajomych jakichś, czy w ogóle zaufanych ludzi i pozwalano im odejść do domu. Żydów pierwszych rozstrzelali, rozebrali ich do naga. Oni klęczeli wszyscy i modlili się i takich rozstrzeliwano, wszystkich, było chyba tak, ja sądzę, około 17-18 osób.
ich pierwszy i cały dzień, tak jak cały dzień nas trzymali, to ich ciała się tak ruszały. Ja to widzę po dziś dzień. Ten obraz nigdy nie zniknie z mojej głowy. Cały czas te ciała ich nagie takie się ruszały. To było 12 marca. Zimno, ziom, wszystko. Zaczęli nas ustawiać w 3 rzędy i rozstrzeliwać. Rozstrzeliwania trwały do późnego wieczora. 365 osób zginęło 12 marca w 1944 roku. Ojca doprowadzono do nas. Doprowadzono ojca. I kiedy nas rozstrzeliwano, ja nie pamiętam tego samego momentu, bo upadła mama na wznak, czyli na mnie. Widocznie straciłam pamięć. Po długim czasie dopiero wyszłam spod mamy, jak już było ciemno. Wyszłam spod mamy i zaczęłam strasznie krzyczeć, a mój ojciec strasznie jęczał. Ja go błagałam, żeby cicho był, bo wszystko płonęło wkoło, wszystkie domy płonęły. Jeden pożar był wkoło. Jasno było jak w dzień. Jak ktoś szedł, to taki czarny punkcik tylko było widać. Ojciec dalej jęczał, był bardzo ciężko ranny i ja go błagałam. W końcu widzę, idzie dwa czarne punkciki się zbliża. Wlazłam pod mamę, tylko pamiętałam, żeby położyć się tak samo i tą nogę położyć, bo miałam lewą nogę na wierzchu. Potem błagam ojca, cicho tato, nie jęcz, cicho, bo idą. Nic nie pomogło, przyszli, strzelili, a ja na ojca tylko patrzyłam spod płaszcza mamy. Bo pod mamę wchodziłam, całkiem pod mamę, tylko tą nogę wystawiałam i tą głowę, żebym mogła widzieć ojca. I strzelili mu prosto w głowę, oblał się cały krwią z uszu, buchnęła krew z uszu, z nosa, całego go zalała. Ja po prostu myślałam, że w ziemię wejdę, że nie oddychałam, żeby nie dać znać, ale oni się zatrzymali przy mnie. I jeden z nich mówi, że jeszcze tu, żeby strzelił. On mówi, szkoda naboju, ona nie żyje. Ej! No i wziął i tak kopnął mnie w tą nogę. Ta noga się chyba pnęła tam i z powrotem i stanęła specjalnie. Nie ruszałam, nie drgnęłam nawet tą nogą. Ja nie wiem, ale cały czas mówiłam pod twoją obronę, cały czas. Tam ani chwili, tyle co ojca prosiłam, żeby cicho był. A tak to tylko modlitwa była i błaganie do Matki Boskiej, żeby mnie uratowała. I po prostu odeszli. Widzisz, nie żyje. I poszli. Ale kilka osób dobili, rzeczywiście. Proszę Państwa, ja się uratowałam jako 6-letnie dziecko, ale uratował się też mój brat. Kiedy szarówka się zaczęła, ciąg dalszy jak to było, kiedy zaczęła się ta szarówka, słyszę nagle głos. Józiu, Stasiu, żyjecie? Jezu, jak się ucieszyłam strasznie. To była właśnie panna Róża, sąsiadka nasza. Ona dosyć daleko mieszkała, było to 2 siostry. Jej siostra zginęła w straszliwych męczarniach tam w klasztorze, bo ci, którzy zostali tam pod siekierami wszyscy zginęli. W każdym bądź razie ona nas zawołała po imieniu, bo słyszała moje krzyki. Mój brat się w ogóle nie odezwał. Nie wiedziałam ani gdzie jest, a on był pod ogromną, przepraszam za słowo, kupą trupów, nie mógł się wydostać. No i dołączył do nas, no i ona nas prowadziła, żeby wyprowadzić nas z tej łąki. Mówi, nie mogę wam pomóc, bo jestem ranna. Mówi, nikogo nie wezmę. Także ja szłam właściwie na raczkach, bo nogi miałam zdrętwiałe całkowicie, cała obroczona we krwi, po tych ludziach zabitych. Szłam do tej rzeki, żeby dojść, żeby przejść na drugą stronę. Po tej ławce brat doszedł i po prostu mnie przeprowadził przez tą rzekę, bo ja bym była nie przeszła przez tą ławkę, deskę.